Przeważająca większość użytkowników nie ma bladego pojęcia, gdzie poszukać, na co zgodziliśmy się, instalując konkretne aplikacje. A powinniśmy, bo czy nie wydaje się absurdalne, że program, którego zadaniem jest wyświetlanie programu telewizyjnego, ma dostęp do naszych kontaktów? Albo budzik ma dostęp do naszej lokalizacji. Witam w studio Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. To jest program Dobre Pytanie, a dzisiejsze Dobre Pytanie to pytanie o bezpieczeństwo w internecie. Moimi gośćmi są Jerzy Dorożko i Marek Wróblewski, nauczyciele i specjaliści od bezpieczeństwa do spraw bezpieczeństwa sieci. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Bardzo nam miło. Dzień dobry. O internecie, o technologiach cyfrowych mówi się, że to jest niebezpieczne. Z drugiej strony wielu z nas mówi, to jest szansa, to jest narzędzie, które umożliwia rozwój. Gdzie jest ta granica? Do którego momentu to jest szansa, od którego niebezpieczeństwo? Ja myślę, że tu są takie dwie sfery. Technologiczna i sfera wychowawcza. Internet jest taki, jaki jest świat. No i teraz można ten internet filtrować tym dzieciom i zachodzi pytanie, do którego momentu, prawda, jest to dobre. No, wydaje mi się, że najlepsza metoda to wychowywać takiego człowieka, który będzie sam potrafił te informacje przefiltrować i ocenić, co jest dobre dla jego rozwoju, a co złe. Tak samo ważna jest edukacja dzieci, jak ich rodziców, którzy chyba za bardzo w wielu przypadkach ufają nam, nauczycielom, wychowawcom i liczą na to, że my to wszystko załatwimy. Najczęściej wygląda to w domach jak? Rodzice wstawiają komputer do pokoju dziecka, które zamyka drzwi, prawda? Czy to dobry pomysł? Chyba nie. Gdyby komputer był w przestrzeni wspólnej, czyli tam, gdzie wszyscy razem przebywamy, to tata, mama, używając komputera, nie muszą moralizować, ale pokazują, jak ciekawy sposób można wykorzystać to urządzenie, a dziecko no, w naturalny sposób widzi, że gdzieś tam rodzic spogląda na mój monitor i będzie samo się kontrolowało w tym internecie, co jest o niebo lepsze jako proces wychowawczy niż filtrowanie. Mówiąc o niebezpieczeństwie w sieci, czy o tym, co zrobić, żeby sieć była bezpieczna, tak naprawdę mówimy o wielu różnych aspektach. To jest oczywiście kwestia danych. Kwestia twardych danych i to nie dotyczy tylko dziecka, to dotyczy każdego. Tych danych, które na przykład pozwalają nam logować się do banku, danych wrażliwych, takich jak chociażby no nie tylko nasz adres, ale także nasze inne dane związane z funkcjonowaniem. Jak odpowiednio zabezpieczyć dane w komputerze? To zależy, co to będą za dane. Czy mamy na myśli dane, które możemy przekazać w formularzu, no i tam można podać imię, nazwisko, adres e-mail i tak na dobrą sprawę jeszcze wiek i to powinno wystarczyć. Natomiast bardzo często młodzi ludzie, ale też i starsi chętnie oddają swoje dane, które tak naprawdę są tak zwanymi nadmiarowymi danymi. One nie są potrzebne, czy nie powinny być potrzebne na takim portalu. Zupełnie inny rodzaj niebezpieczeństwa to jest kwestia treści, jakie docierają do młodego człowieka. Jak funkcjonować w świecie internetu, żeby te informacje, które do nas trafiają, rzeczywiście pochodziły ze sprawdzonych źródeł? Na którym etapie powinniśmy zaingerować, żeby nie być podatnym na tego typu treści? Żyjemy w świecie, w którym treści są nam podpowiadane. My szukamy i czasami wydaje nam się, że znaleźliśmy coś nowego, coś, czego jeszcze inni nie odkryli, a tak naprawdę to w wielu przypadkach jest treść, którą nam podsunęła wyszukiwarka, bazując na naszych wcześniejszych wyszukiwaniach, ale też na takich rzeczach, które sprawiają, że podsuwa nam treści, które powinniśmy poznać. Rzecz polega na tym, żeby myśleć krytycznie i to krytyczne myślenie to jest zadanie szkoły, bo to jest jedna z kluczowych rzeczy w podstawie programowej
myślenie krytyczne. I to się kształtuje nie tylko na informatyce, ale i również na języku polskim, na każdym przedmiocie. Wszyscy powinni być w to zaangażowani. I to jest rzeczywiście jedna z kluczowych kompetencji współczesnego człowieka, bo ona pozwala wyłuskać wiadomość od fake newsa, prawda? Te fake newsy mogą nas bombardować szczególnie skutecznie wtedy, kiedy dzieje się to, co Jerzy powiedział, czyli że algorytmy wyszukiwania czy algorytmy zaimplementowane w portale społecznościowe, z których korzystamy, zamykają nas w pewnej bańce informacyjnej. Zwróćmy na to uwagę, że coś, co nas już raz zainteresowało, jest podsuwane przez te algorytmy i to powoduje pewne zawężenie widzenia świata. Zakupy to jest kolejny duży obszar. On się troszeczkę wiąże z kwestią zabezpieczenia danych na dysku, ale tu nie chodzi tylko o to, że w trakcie procesu kupowania ktoś może przejąć nasze dane, ale też o to, jak robić zakupy w sieci tak, żeby się nie nabrać, żeby nie trafić na oszusta, który owszem weźmie nasze pieniądze, ale nie odeśle nam towaru. No, ja mam tutaj taki fajny przykład. On się, myślę, że troszeczkę otrze o to, o czym wspomniałeś. To będzie przykład na to, jak łatwo stracić dane i to takie naprawdę ważne dane. Mam na myśli dane karty kredytowej czy karty płatniczej. Bo oczywiście można się naciąć na sklep, który wyłudzi od nas takie dane. Ja natomiast słyszałem o takim przykładzie, eksperymencie, który został przeprowadzony przez jedną z polskich uczelni. Została przygotowana specjalna strona internetowa przez studentów. Na tej stronie można było sprawdzić, czy dane karty kredytowej, karty płatniczej nie zostały przypadkiem skradzione już gdzieś, czy nie krążą w sieci. I jak myślisz, co trzeba było zrobić na tej stronie? Wpisać pewnie dane karty. Tak, i pewnie wszyscy wpisywali. Wszystkie dane i kliknąć sprawdź. Okazało się, że tam w przeciągu 2 tygodni chyba kilkaset osób sprawdziło na tej stronie, czy dane ich kart nie zostały skradzione, a tak naprawdę oddali te dane. Wystarczy nas fajnie podejść. Ale czy to nie jest tak, że całe media społecznościowe to jest jedna wielka maszynka do wyłudzania od nas danych? No, jeszcze tutaj oprócz takich historii związanych z tym, że coś możemy stracić, dane, karty i tak dalej, to zresztą nie musi być koniecznie tak, że ktoś nas oszukał, to może wynikać z niedbalstwa. No, całkiem niedawno zgłosiła się do mnie taka młoda osoba, która straciła swoje konto na Facebooku. Do jej znajomych przychodzą prośby, że ona jest w jakimś sklepie, nie może zapłacić i czy mogliby ją wspomóc blikiem, i kilku jej znajomych wpłaca kwotę od 50 do 135 zł. Ona nie traci pieniędzy, ale ci znajomi tracą. No, jest to sytuacja dla niej przykra i dla tych znajomych. Gdzie był błąd? Gdzie ona popełniła błąd? No, błędem jest na pewno to, że zastosowała jedno, a może kilka haseł do wielu portali, czyli hasło gdzieś wyciekło i to było to samo hasło, co do Facebooka, prawda? Ale z drugiej strony tych portali i stron, na których wymagane jest hasło, jest tak dużo, że zapamiętanie ich wszystkich jest niemożliwe. Takim fajnym rozwiązaniem, który ominie te niedoskonałości platform, jest menedżer haseł. Takich menedżerów haseł jest coraz więcej. Są takie, które są darmowe. One fajnie synchronizują hasła między kilkoma urządzeniami. To może być urządzenie mobilne, takie jak smartfon, tablet i komputer stacjonarny. Właściwie my musimy zapamiętać jedno bardzo dobre hasło, które możemy od czasu do czasu zmienić. Rozmawiamy o zabezpieczeniu, o bezpieczeństwie, o różnych jego aspektach, ale mamy jednak wrażenie, że dużo częściej mówimy o komputerach, nie tylko stacjonarnych, ale w ogóle o komputerach, a nie o telefonach komórkowych, a tymczasem coraz większa grupa osób korzysta tylko z telefonu komórkowego, czy wszelkie niebezpieczeństwa związane z siecią trafiają do nich właśnie przez telefon komórkowy. Więc może tak, podstawowe metody zabezpieczenia telefonu.
telefon w ogóle musi być zabezpieczony. O tym bardzo wielu ludzi nie pamięta. Niektórzy dla wygody w ogóle nie blokują telefonu. A przecież w telefonie możemy mieć wiele newralgicznych informacji, które mogą na przykład posłużyć, i to często się w szkole niestety dzieje, do jakichś sytuacji związanych z cyberprzemocą. Wystarczy chwila nieuwagi i można zainstalować ogólnie dostępne aplikacje, które będą powodowały, że ten telefon będzie przekazywał komuś innemu informacje newralgiczne z niego, prawda? Warto od czasu do czasu, w wolnej chwili, jedziemy autobusem, przebywamy gdzieś, czekamy, zamiast przeglądania bezsensownych informacji, które niczego nie wnoszą, przejrzyjmy nasze aplikacje i przejrzyjmy zgody, które udzieliliśmy, bo te zgody Już być może... samo to jest lekko abstrakcyjne, bo myślę, że przeważająca większość użytkowników nie ma bladego pojęcia, gdzie poszukać, na co zgodziliśmy się, instalując konkretne aplikacje. A powinniśmy, bo czy nie wydaje się absurdalne, że program, aplikacja, którego zadaniem jest wyświetlanie programu telewizyjnego, ma dostęp do naszych kontaktów? Po co? Platforma eTwinning, czy macie z nią jakieś doświadczenia? Tak, mieliśmy przyjemność prowadzić wykłady, cykl wykładów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i one były związane z e-bezpieczeństwem. No i powiem, byliśmy pod wrażeniem tych możliwości, które są związane no nie tylko z prowadzeniem spotkania, ale również z wyszukiwaniem ciekawych projektów, bo zasadniczo ta platforma służy do tego, żeby nauczyciele odnaleźli się nawzajem i stworzyli wspólnie jakiś projekt. Tak, szkoła może założyć swój profil, określić swoje zainteresowania i oczekiwania, w jakich dziedzinach chciałaby współpracować z inną szkołą. Myślę, że można to porównać fajnie do takiej swatki, która zna wady i zalety partnerów i kojarzy ich. Podsumowując naszą rozmowę, gdybym poprosił Was o wskazanie takich 5 punktów, 5, nie wiem, zdań, jak być e-bezpiecznym całościowo. Ja bym Co na byście pierwszym miejscu powiedzieli? postawił krytyczne myślenie. Tak, krytyczne myślenie. Znaczy, może nie brak zaufania, ale taki mądry brak zaufania. Sceptycyzm? Sceptycyzm wobec wszystkiego. Wobec linków, które ktoś nam podsyła, wiadomości, które nam podsyła, wobec programów, które rzekomo mają ulepszyć nasz telefon czy komputer. Krytyczne myślenie. No, kolejna rada to jest to, o czym tutaj dzisiaj wspominaliśmy, i hasła, temat haseł, i myślę, że bez sensu jest kombinowanie z zapisywaniem, zapamiętywaniem jednego super hasła. Lepiej pomyśleć o menedżerze, o dobrym menedżerze haseł, który tę sprawę załatwi za nas i bardzo mocno podniesie nasze bezpieczeństwo w internecie. Okej, to jest druga rzecz. Trzecia. Jeżeli kończy się okres życia naszego systemu operacyjnego, zainteresujmy się, albo no, wiele osób, jak skończył się Windows XP, stanęło w obliczu wyzwania zapłacić, kupić nowego Windowsa, zmienić komputer, a można było mu dać nowe życie, instalując Ubuntu na przykład w lekkiej Marek dystrybucji. Wspomniał teraz, prawda? tak. Takim fundamentem i bardzo istotnym elementem wolnego oprogramowania jest system operacyjny, cały system operacyjny Linux, który jest bardzo bezpiecznym systemem darmowym, a niestety brakuje mu jeszcze dużo do tego, żeby stał się powszechnym. Okej, czwarty punkt. Co z kwestiami zakupów, bardzo często mobilnych zakupów? Na co tu powinniśmy szczególną uwagę zwrócić? Znowu krytyczne myślenie wydaje się najważniejsze. Polityka haseł również, bo to przecież ze sklepów zazwyczaj wyciekają nasze dane, źle zabezpieczonych, prawda, gdzie mają jakieś tam bazy danych źle skonstruowane, czy źle zabezpieczone, źle ukryte. Podajemy numery kart kredytowych, płatniczych. Może warto
sprawdzić, czy bank, w którym mamy konto, oferuje karty wirtualne. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale każdy z tych punktów zaczynał się od krytyczne myślenie. Zasadniczo jest to najważniejsza rzecz. Często jak zastosujemy jakiś program, to czujemy się zwolnieni z myślenia i ten program w tym kontekście może stanowić dla nas zagrożenie. Czyli tak naprawdę te pomysły ewoluują na inne narzędzia, a wykorzystywana jest luka w nas, w ludziach. Podsumowując, i to będzie moje podsumowanie, skoro najsłabszym elementem Jest człowiek, to może rzeczywiście warto się szkolić i przy okazji życzyć Wam wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, było nam bardzo miło. Dziękuję. To był program Dobre Pytanie. Śledźcie i komentujcie nasz kanał. A jeżeli macie pomysł na swój projekt, wejdźcie na stronę erasmusplus.org.pl. W 2021 roku wystartowała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Programy Erasmus Plus oraz Europejski Korpus Solidarności będą nadal realizowane do 2027 roku. Celem programu Erasmus Plus jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w ciągłym podnoszeniu ich kompetencji. Imponująca jest kwota przeznaczona na finansowanie działań programu Erasmus Plus – ponad 26 miliardów euro. Europejski Korpus Solidarności to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach takich jak pomoc pokrzywdzonym, działania na rzecz zdrowia i środowiska oraz pomoc humanitarna. Nowy program dysponuje budżetem ponad 1 miliarda euro. Twój pomysł na zmianę jest cenny. Twój głos w dyskusji o przyszłości Europy jest ważny. Dołącz już dziś.